No cześć. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam ponownie o tym, czym są Las Fallas, ale tak naprawdę dzisiaj sobie ten temat trochę rozszerzymy. W zeszłym roku opowiadałam o tym, czym jest to święto i dlaczego się je obchodzi i dlaczego w Walencji i w ogóle. A dzisiaj poopowiadam trochę więcej o tym, czym to święto jest bardziej dla ludzi stąd. No dobra, więc słuchajcie, w zeszłym roku tak naprawdę wybrałam się na Las Fallas po raz pierwszy, ponieważ 2 lata temu ono się nie odbyło w marcu, tak jak normalnie się odbywa ze względu na pandemię. Zostało przeniesione na wrzesień. We wrześniu odbyła się jakaś taka lightowa wersja, ale byłam w Polsce, więc tak naprawdę marzec 2022 to moje pierwsze Las Fallas tutaj w Walencji. I wiecie, to było po raz pierwszy, przeżywałam naprawdę bardzo, bo dużo się działo, ciekawych rzeczy. Ale tak naprawdę odwiedzałam to święto trochę jak turystka. W sensie, wiecie, pierwszy raz tutaj na miejscu, nie znałam do końca zwyczajów związanych z Las Fallas i tak dalej, więc były to dla mnie piękne figury i święto związane z obchodami Dnia Ojca. A w tym roku, chociaż marzyłam o tym, żeby wynieść się z miasta codziennie o 14 przez ostatni tydzień, bo grzmiało i huczało od masklet bardzo w całym mieście, nieważne, że robili to w centrum, to mimo tego, że bardzo chciałam uciec, to bardzo chciałam też zostać, bo udało mi się wybrać kilka razy na spacer, wiecie, z lokalsami i naprawdę okazuje się, że jest za tymi pięknymi figurami coś jeszcze. A zwróciłam na to uwagę trochę przez przypadek, bo faja, która stała już w zasadzie najbliżej mojego mieszkania, przedstawiała mężczyznę siedzącego na tronie, a wiecie, ze zdjęciem z Ojca Chrzestnego, z podpisem Godfather, i z tyłu na tej fai było logo klubu parlamentarnego Vox. Jakbyście nie wiedzieli, to Vox jest takim trochę odpowiednikiem naszego PiS-u. Są wielkimi fanami naszego PiS-u na pewno. No więc, wiecie, trochę się zdziwiłam, bo nie wiedziałam, czy to jest w takim razie ta faja, która w jakiś sposób, nie wiem, jest zesponsorowana przez nich, czy może ludzie ich wspierają. No więc zapytałam się koleżanki w pracy, która mi powiedziała, że właśnie odwrotnie, że te faje powstają z myślą, przynajmniej te mniejsze, o krytycyzmie. A więc tak naprawdę zaczęłam się skupiać na tych mniejszych figurkach, które mają również pewne opisy. Problem polega na tym, że opisy są nawet nie po hiszpańsku, tylko po walencjańsku, czyli no totalnie nie byłam w stanie ich sobie przeczytać, ale dzięki mojej towarzyszce dużo się dowiedziałam, bo trochę mi potłumaczyła. Zrobiłam sobie też trochę zdjęć, żeby potem usiąść i wrzucić sobie w translator, bo okazuje się, że rzeczywiście część motywów się powtarza i część motywów jest bardzo jasno zrozumiana, no bo nie wiem, były na przykład takie faje, gdzie stał ziomeczek za kratami i wokół niego były rzeczy związanymi z social mediami, więc generalnie było kilka tych faj, które krytykują to takie nasze życie w social mediach. No ale wracając do tej fai Voxu, okazało się, że to generalnie jest faja, która krytykuje to, w jaki oni sposób podchodzą do polityki generalnie i tak naprawdę okazuje się, że w sumie racja, krytycyzm, bo dookoła tego ziomeczka na tronie były też takie, wiecie, drewniane kupy, że media gadają bzdury albo że oni gadają bzdury, także ciekawa sprawa. Z powtarzających się motywów był też na przykład Lim Go Home. Jest to akcja, która odnosi się do obecnego właściciela klubu Walencji. Więc to było coś, co ja wiedziałam, moja towarzyszka nie wiedziała, więc punkt dla mnie. Była też jedna faja dotycząca zdrowia mentalnego, było kilka dotyczących obżarstwa i generalnie kultury jedzenia fast foodów. Była też taka, która traktowała o tym, że nauka nie jest ważna, w sensie właśnie, że jest ważna, ale nie jest traktowana jakby była ważna, więc stał sobie Einstein w McDonaldzie. Była jedna faja, która na przykład dotyczyła nierówności między kobietami i mężczyznami wykonywującymi ten sam zawód.
No wiecie, generalnie dużo tego typu rzeczy. I to jest super okazja, w której rzeczywiście przydałoby się znać walencjański, więc cóż, chyba kiedyś dojdę do tego momentu, w którym stwierdzę, że chociaż podstawy mi się przydadzą. Aczkolwiek spróbowałam i rzeczywiście kilka tych tekstów udało mi się rozszyfrować, w sumie bardziej niż przeczytać, bo niektóre słowa są podobne, niektóre słowa są, wiecie, identyczne jak w hiszpańskim, ale bardzo dużo się różni. A z moim poziomem hiszpańskiego to jeszcze nie jest, wiecie, taka zgadywanka, że od razu wiem, do czego może to nawiązać. Ale to było bardzo fajne doświadczenie, popatrzeć na nie z tej takiej trochę bliższej perspektywy. I generalnie tak naprawdę Las Fallas są bardzo dużym świętem Walencji jako prowincji, Walencji jako rzeczy trochę odrębnej, bo generalnie języka walencjańskiego używa się głównie na prowincji, w sensie dookoła Walencji, nie w samym mieście, ale w miasteczkach dookoła. A w czasie Las Fallas ten język można naprawdę usłyszeć na ulicach i no jest to, wiecie, dla mnie nie aż tak niesamowite doświadczenie, ale dla właśnie znajomych z pracy, którzy generalnie mówią po walencjańsku i są z okolic, jest to coś, co zauważają, coś, na co też mi zwrócili uwagę. Także warto się nad tym chwilę zatrzymać, że to takie rzeczywiście święto tutejsze, bardzo tutejsze. Oprócz tego w ogóle tutejsza prowincja, na pewno miasto jest bardzo muzykalne, bo tak jak w zeszłym roku pokazywałam te pochody fajer i fajerów, generalnie każda faja, każda taka figura ma swoich przedstawicieli, którzy właśnie ubierają się w te stroje z epoki tutejsze i przechodzą kilka razy przez całe miasto. No i w tym roku już wiem na przykład dlaczego przychodzą. Oprócz tego, że jest oferenda, czyli składanie kwiatów i ustrajanie tej takiej wielkiej Maryjki na Plaza de la Virgen, to dzień wcześniej jest odbieranie nagród za te faje. Czyli każda ta społeczność, która faję budowała, wysyła swoich przedstawicieli, oni idą do Ayuntamiento odebrać informacje o tym, odebrać taki sztandar z informacją, które miejsce zajęli, w jakiej kategorii. I oni potem z tego Plaza del Ayuntamiento idą sobie aż do swojej fai, czyli aż do swojego sąsiedztwa. Niektórzy mają blisko, niektórzy daleko, no więc idzie potem cały taki orszak właśnie tych fajer, tych kobiet, tych fajeros, mężczyzn ubranych w te stroje z epoki, dzieci i orkiestr, bo każdy taki komitet ma swoją orkiestrę, przynajmniej bardzo dużo z nich ma taką orkiestrę, więc okazuje się, że generalnie granie na tych instrumentach przydaje się. No i teraz okazuje się, że są jakby dwa typy zespołów. No i teraz ten zespół, który idzie i maszeruje i tam gra na walencjańskim flecie, albo na zwykłym flecie, albo na tego typu instrumentach, nazywa się charanga. A z kolei jest drugi typ orkiestry i to jest już typowo orkiestra bębniarska, powiedzmy. Oni nie korzystają z nut, podobno to jest różnica. Mają pewną melodię, wygrywają ją sobie, wybijają i to się nazywa batucada. I natknęłyśmy się na oba typy zespołów, w sensie natknęłyśmy się i na charangę, i na batukadę. Więc jest to naprawdę niesamowite. Wiecie, wszyscy w mieście grają albo tańczą jak nie grają i ta muzyka jest wszechobecna. Jest to naprawdę niesamowite. Oprócz tego, rzecz, która jeszcze jest związana bardzo mocno z tymi fajami, z tymi komitetami, no to jest impreza organizowana przy fai. I to może być impreza różnego rodzaju, ale w centrum miasta, przy bardzo wielu fajach, jest DJ. Więc generalnie co skrzyżowanie to impreza, więc w czwartek wieczorem poszliśmy na miasto, poszliśmy najpierw na kolację, w zasadzie na obiad, tylko ten taki późnowieczorny hiszpański, świętować urodziny, a potem poszliśmy tańczyć
i dobrze się bawić. Jakby, no niesamowita sprawa. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. To jest naprawdę, wiecie, impreza na ulicy i wszyscy się bawią i nieważne skąd jesteś, skąd przyszedłeś, ile masz lat i czy podoba Ci się taka czy inna muzyka, po prostu wszyscy tam są razem i w niektórych miejscach w większym ścisku, w niektórych miejscach w mniejszym ścisku, wiecie, razem tańczą, bawią się, śpiewają. To jest niesamowite, bo jakby ja większości tych piosenek nie znam, może parę, ale to trochę tak jakby, nie wiem, wiecie, wejść na polskie wesele, gdzie lecą takie hity ze szkolnych dyskotek, wiecie, z lat tam 2000 któryś. I po prostu cała sala śpiewa, bo wszyscy znają tekst tych piosenek, bo to są takie tutejsze piosenki. Nie tylko hiszpańskie, ale również właśnie muzyka walencjańska. Więc jest to naprawdę no coś innego, coś ciekawego, coś zupełnie niespodziewanego. Oprócz tego jeszcze w tym roku ponownie widziałam pokaz fajerwerków, tylko tym razem byłam na nim 3 razy. Nie tylko na tym największym, który trwał ponad 17 minut, ale jeszcze dzień wcześniej, 2 dni wcześniej były Castigos, czyli trochę krótsze pokazy fajerwerków. Też niesamowite robią wrażenie. W tym roku były w trochę innym miejscu, bo wystrzeliwali je na wysokości Miasteczka Nauki i Sztuki, więc pierwszego dnia obserwowałam je z centrum miasta, z jednego z mostów, a potem już właśnie z samego miasteczka i no naprawdę robiły niesamowite wrażenie, także wiecie, no huk ogromny i dużo tego dymu i dużo tej mgły i tego wszystkiego i naprawdę nie chciałabym być w tym okresie zwierzakiem. Mi ciężko było momentami, nie będąc, wiecie, na przykład na jakimś konkretnym pokazie i słysząc te wszystkie wybuchy. No nieprzyjemne jest to uczucie, więc nie wyobrażam sobie, co muszą przeżywać takie małe zwierzaki, no ale okazuje się, że tutaj tradycja. Generalnie dużo tradycji tutaj w Walencji oscyluje wokół petard i wybuchów i pokazów sztucznych ogni. I to jest coś takiego bardzo tutejszego. I na przykład okazuje się, że różnej wielkości petard mają różne nazwy. I na przykład właśnie te takie najmniejsze, którymi mogą rzucać dzieci, to tam mają jakąś jedną swoją nazwę, chodzą z takimi śmiesznymi, kwadratowymi, drewnianymi koszyczkami. Potem są takie mniejsze, właśnie chyba się nazywają petardos. I je się odpala z takiego sznureczka, który ciągle się żarzy. I potem ten sznureczek żarzący się przytyka się do tej petardy. I ona sobie wybucha, wiecie, tak randomowo. Idziecie chodnikiem i obok was jest takie pu, pu, pu. No. Super sprawa, nie? I potem są trochę większe, one się chyba nazywają właśnie maskleto. I od tego jest nazwa właśnie maskleta, czyli te pokazy, które przez ostatni tydzień odbywają się na Plaza del Ayuntamiento o 14 i robią masę huku. No i tam potem, wiecie, jakieś pewnie jeszcze inne i większe i mniejsze i z fajerwerkami. Dowiedziałam się na przykład, że najdroższe fajerwerki to są te niebieskie, bo najciężej uzyskać niebieski kolor. No i okazuje się, że też nikt tutaj, może nie, że nie wie, ale raczej nie chce wiedzieć, ile pieniędzy miasto przeznacza na kupowanie sztucznych ogni. Generalnie podczas Las Fallas jest bardzo bezpiecznie, w takim sensie, że jest naprawdę dużo policji, więc jeżeli coś się dzieje, to bardzo szybko zjawiają się na miejscu. Widziałam nagranie jednego podpalonego auta i jak byliśmy właśnie w centrum w czwartek, to koło nas chyba ktoś zasłabł i całkiem szybko właśnie przyjechała policja. Także w ogóle super sprawa, bo jakby wiecie, cały motyw polega na tym, że w Walencji w marcu nie obowiązują prawie żadne zasady dotyczące picia alkoholu na ulicy i wiecie, przechodzenia przez pasy. Bardzo dużo ulic jest zablokowanych ze względu na to, że te faje stoją na skrzyżowaniach, więc
Poruszanie się po mieście w tym okresie to jest tragedia. Nawet autobusami, no bo niektóre autobusy mają zmienione trasy właśnie ze względu na to, że na trasie normalnego przejazdu stoją faje. Ale generalnie kierowcy są dużo bardziej ostrożni. Ludzie bardzo często chodzą po ulicach, bo jest ich po prostu tyle, że no, szczególnie w centrum nie mieszczą się na chodnikach. Więc jakby nie ma z tym problemu. No i właśnie w związku z tym też w samym centrum przynajmniej, ale właśnie też w Turi nie ma problemu z piciem alkoholu i w ogóle wiecie, z takim biesiadowaniem. Nikt nie wlepi nam mandatu za to, że właśnie kupiliśmy sobie piwo i teraz sobie je pijemy, albo właściwie nie wiem, czy tam tak wszędzie sprzedawali piwo, sprzedawali bardzo dużo różnych drinków również w plastikowych kubkach. Także spoko. Wiecie, takie jakby bardzo dużo food trucków właśnie, nie tylko z alkoholem, ale też z jedzeniem takim tradycyjnym hiszpańskim i mniej tradycyjnym. Więc wiecie, wychodzicie na miasto wieczorem i tak naprawdę wracacie nad ranem i nie ma problemu z tym, że jesteście głodni ani spragnieni. W sumie nie ma też problemu z toaletami, bo całkiem sporo właśnie takich przynośnych toi stoi wszędzie, więc można korzystać. No i generalnie podczas Las Fallas jest dużo chodzenia. Jeżeli bardzo się chce zobaczyć te wszystkie faje i trochę poczuć ten klimat tego miasta, no to rzeczywiście zrobi się masę kroków. Ja w piątek zrobiłam około 30 000. Pierwsze 11 000 od północy do, nie wiem, 4 nad ranem, jak wróciłam do domu. No i kolejne 20 000 chodząc po mieście, robiąc zdjęcia fajom i generalnie pijąc kawkę na Starówce. Także no, świetna impreza generalnie. W niedzielę jeszcze właśnie poszłyśmy zobaczyć La Cremę, czyli La Crema, czyli palenie tych fai. Okazało się, że nasza ulica miała zaczynać o północy. Zaczęliśmy około tak naprawdę 1:00, bo czekaliśmy na strażaków, bo jeżeli to było dość późno, bo zaczynali o 22:00, no to było wiadomo tak naprawdę, że do nas przyjadą już trochę spóźnieni, najprawdopodobniej. No ale żeby nie marnować czasu, przeszłyśmy się jeszcze też po okolicy i widziałyśmy kilka innych faj, które płonęły, także bardzo fajnie. I co? No i wiecie, to jest coś, o czym fajnie się opowiada, ale jeszcze fajniej się przeżywa. W sensie, to jest zupełnie co innego, na przykład przeczytać o tym, bo zanim przyjechałam do Walencji, kolega z pracy wysłał mi prezentację, bo był przez semestr na Erasmusie w Walencji w ramach, nie wiem, lekcji hiszpańskiego. Właśnie przygotowywał prezentację o Las Fallas, więc zrobiły wtedy na mnie duże wrażenie i w zeszłym roku też zrobiły na mnie ogromne wrażenie, jak pierwszy raz w nich uczestniczyłam, ale w tym roku to było wyjątkowe. Wiecie, też trochę tak, że w zeszłym roku to jeszcze było tuż po pandemii, ludzie jeszcze byli dużo bardziej ostrożni. Działo się sporo, ale to nie było aż tak, nie świętowali aż tak, mam wrażenie. A w tym roku naprawdę też pogoda dopisała, bo w zeszłym roku trochę padało, a w tym roku naprawdę pogoda była prześliczna. Więc no, nic tylko przyjeżdżać na Las Fallas, kiedy będzie na to szansa. Teraz w ogóle nie ma lotów do Gdańska z Walencji, więc nie wiem, będę szukała alternatywy. Jeszcze jedna taka rzecz na koniec, a propos właśnie świętowania Las Fallas i tej takiej identyfikacji ze społecznością. To są stroje.
Wspominałam o tym, że te wszystkie fajery ubierają się w takie właśnie piękne suknie i w ogóle. Te suknie też mają takie trochę mniej wyszukane odmiany, takie bardziej, trochę jak nasze stroje ludowe, takie bardziej właśnie z wioski takich pracowników. Ale jest też jeden element, który można sobie, że tak powiem, ubrać i trochę podkreślić to, że właśnie świętujemy Las Fallas, bez przebierania się w aż taki sposób. I są to takie trójkątne chustki w kratkę. Nie pamiętam ich nazwy. Ale właśnie ludzie kupują je sobie w tych sklepach z pamiątkami i można je przewiązać na szyi czy na głowie i właśnie tego typu chustki nosili kiedyś pracownicy ziemscy. I właśnie te chustki i koszule z takim specjalnym krojem, które mają tutaj kilka guzików do talii, powiedzmy, długie rękawy i od talii są rozłożone na takie dwie strony, więc bardzo dużo ludzi też chodziło w takich koszulach, w różnych kolorach. Nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie moja cudowna przewodniczka. No i to chyba będzie na tyle z moich historii. Zaraz jeszcze po tym, jak powiem Wam pa, będziecie mogli zobaczyć parę zdjęć, których jeszcze nie udało mi się wcisnąć pomiędzy to wszystko, o czym mówiłam, bo zrobiłam ich trochę i nie wiem, może jeszcze kilka gdzieś tam uda mi się z tyłu opchnąć. Pa!